Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku poradnikowym na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem expienia i będzie to expienie od 1 do 50 poziomu. Jest to taki temat, że myślę, że stali bywalcy w grze nie będą potrzebować tego materiału, ale i tak fajnie gdyby to obejrzeli, a nowi gracze, którzy nie wiedzą gdzie expić i czy faktycznie ich metoda expa jest optymalna, no bo faktycznie pierwsze levele idą bardzo szybko, a im wyższy level, tym no trudniej jest go nabić i może im to się wydawać takie niemiarodajne według mnie, ale no co, no po prostu ogarnę ten temat dla was i skrócę go jak najbardziej się tylko da, żeby nie wyszedł jakiś materiał, który ma 30 minut czy 40. Także no postaram się to zrobić jak najkrócej, ale nic nie obiecuję. I oczywiście zaczniemy od pierwszych leveli i później będziemy przechodzić na kolejne przedziały, no bo nie będę omawiać każdego levela osobno. Tylko na przykład od 1 do, od 10 do, od 18 do. No i w tej formule właśnie to zrobię. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Miłego oglądania. Siema. No i tu jesteśmy na mojej takiej starej postce, której nie znacie. To jest turniejówka ogólnie. Znaczy miała być turniejówką, ale z Trentis nie wyszła. Została na 3. poziomie. Jak sami widzicie, już wziąłem zlecko na psy i psioki. Także no zabijemy sobie parę sztuk. Wybrałem łucznika, bo myślę, że jest taką no chyba najlepszą postacią do expienia na małym levelu i najprzyjemniejszą z postaci, według mnie przynajmniej. Jak sami widzicie, no pokonanie paru psioków nie jest trudne, trzeba ich ubić aż 10, także widzimy się jak już ich te 10 sztuk ubije. No i tym samym już wróciłem. No, sami widzieliście, że to długo zbytnio nie trwało. Zabiłem 10 psioków, 10 na 10, wykonałem zlecenie. Proszę bardzo, 187 doświadczenia. Praktycznie 1/3 levela to była. No. Mamy 17. O, ja tu w ogóle punktów nie rozdawałem z tego co widzę na tej postaci. Teraz mamy dwie opcje. I tymi dwoma opcjami są: albo czekamy na następne zlecko, no wiecie, albo po prostu ekspimy dalej w międzyczasie i macie dwie opcje: albo to są gobliny, albo to są zedy. Gobliny według mnie są słabsze, no bo nie gryzą, a zedy potrafią zajebać, bo wystarczy, że parę razy się nie trafi, a one faktycznie potrafią mieć damage. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. Jak widzicie tutaj, no właśnie nie zajebałem, ale prawie. Prawie się udało. Goblin zabity. 50 doświadczenia. No i 6% levela wbite, czyli musielibyście zabić takich ile? 10, 18 grupek, 17 i już macie poziom wbity, jeżeli bijecie dwójki. Jeżeli bijecie trójki, to zapewne mniej, no bo dają więcej expa, ale za to no, jest trudniej. A drugą opcją są zedy, a zedy znajdują się właśnie tutaj na ścieżce obłąkanych. Stoją pojedyncze i też podwójne grupki tam dalej, ale podwójnych raczej bić nie chcemy na tym levelu, bo możliwe, że sobie nie damy rady. No i teraz zobaczycie jak to się bije. No i właśnie o to chodzi, nie? 69%, 4 razy nie weszło. Mieliśmy szczęście, że nie zaczął gryźć, bo trafi. Wtedy zadaje całkiem spore damage. 53% dalej nie trafiamy. Właśnie dlatego bicie zedów to jest właśnie takie
mam czasami wrażenie, że na nie procenty nie działają. No i zabiliśmy jednego Zeda 29 expa. Nie jest to super duża ilość, ale zawsze coś w międzyczasie. Zedy też będą nas trochę jeszcze bardziej nękać, bo jak bijemy 5. poziom, to zrobimy właśnie zlecko na Zedy, które daje o wiele więcej expa niż, znaczy trzykrotnie, dwukrotnie więcej niż zlecko na psioki, czyli jest bardziej opłacalne. No ale za to, jak sami widzicie, trudniejsze. No, także ja sobie powbijam tutaj level i widzimy się, jak już wbiję 5. poziom. No i jak sami widzicie, 5. level jest już wbity. Oczywiście mamy tutaj przed sobą kolejne 4 punkty statystyk do rozdania. Wszystko idzie w rękę, żeby więcej trafiać. Oczywiście wchodzimy na klasowe, tutaj bam na 4, krótkie spięcie na 1 i lecimy wziąć zlecko od Razu, jakoś tak, na Zedy. Jak coś, to gość się nazywa Retu. No i stoi sobie tutaj na pośrodku Trentis i idziemy robić Zedy. Jakbyście się pytali, to ja na tym koncie nie mam premki, a to dlatego, że jest to postać na Tanarze, a kiedyś tak było ogólnie w TN-ie, że jeżeli miałeś premkę na jednym serwerze, na jednej postaci kupioną, no to miałeś na wszystkich postaciach na całym koncie. Teraz jest tak, że jeżeli mam premkę na Kadarinie, no to nie mam jej na Tanarze. Także nie mam boostów, które z tego wynikają, ale może to nawet lepiej dla samego filmiku, no bo widzicie jakby progres gracza, który nie ma konta premium i nie ma tego boostu 30% do expa, co oczywiście by w jakimś stopniu przyspieszyło moje expienie i już pewnie wcześniej bym miał ten 5. poziom. Ale no, zabijamy sobie Zedy i widzimy się, jak już oddam zlecko, bo Zedów zabijania widzieliście chyba wystarczająco w tym odcinku już. No i zabiłem te 10 Zedów, oczywiście oddaję zlecko oddane, 519 expa, to była no prawie że połowa tego, co musimy nabić, żeby wbić level. No także jeżeli wam się w tym momencie jakby nie chce dalej bić grupek, to po prostu się wylogowujecie, po 15 minutach wracacie, robicie jeszcze jedno zlecko i już macie wbity następny poziom. A jeżeli, no i tak w sumie możecie sobie wbić 10 w jeden dzień, tylko po prostu się logując, robiąc zlecko, wylogowując i tak w kółko i w międzyczasie robić coś innego. Albo możecie po prostu iść i bić łysych, możecie bić Zedy dalej, możecie bić gobliny. Najbardziej polecam trójki, ale to dopiero jeżeli macie EQ albo jesteście w dwójkę. Czwórki dają po 100, po 200, zależy czy trójka czy czwórka expa. I oczywiście na tym poziomie, czyli na 5, polecam też zmianę ekwipunku. Bijąc Zedy nazbieraliście sporo jagód i tak dalej, je można sprzedać. Ogólnie to sobie zrobiłem przerwę od expienia, tak jak wam mówiłem, no nie musicie cały czas jakby expić i tylko możecie też co jakiś czas po prostu wejść, zrobić zlecko i wyjść. I tak samo zrobiłem w tym momencie. Jak sami widzicie, exp się nie ruszył do przodu, dalej mam około 500, no dokładnie 500 expa. Tym razem wziąłem od niego zlecko i dostałem nie zlecko na Zedy, tylko zlecko, żeby przynieść mu siekierę. To też się zdarza, także oddajemy mu zlecko, dostał siekierę, brakuje nam 7% do levela. I od razu korzystając z tej sytuacji pokażę wam sposób, z którym to będziecie wbijać następne parę leveli. Ogólnie to celem teraz jest wbicie 10 levela i będziecie właśnie to robić naprzemiennie bijąc Zedy i jeżeli dacie radę, to łysych. Właśnie spróbujemy zabić takiego łysola.
ogólnie to są wytrzymałe, ale no jak ataki wchodzą, no to daś radę, nie? Tylko że wiecie, teraz mi weszły ataki, w następnej rundzie, w następnej walce mogłyby mi nie wchodzić. Jest za to 60 expa, gdybym miał bonus z premki, to pewnie by było około 90-80, także więcej. Gdzie 30 expa to są 3%, czyli około 8% macie za jednego łysego levela, nie? I albo to robicie, albo właśnie czekacie na zlecko na zedy. W międzyczasie, jak wam się nie chce bić grupek, możecie robić questy, ale tak jak mówiłem, nie będę wam pokazywać, jak robię questy w międzyczasie. No i teraz już jesteśmy na następnym przedziale levelowym. Oczywiście zmieniłem postać na barbę, żeby nie musieć wbijać na łuku teraz tego levela. I teraz już wiecie, jak wbić level 10, czyli zedy, łyse i tak dalej, gobliny. Gobliny są git nawet do 10 levela, jak wam się chce. Ważne, żebyście cokolwiek bili. I na 10 levelu zmienia się całkiem dużo, bo już mamy zlecko dostępne od Drwala Jacka, gdzie podchodzimy do niego, mówimy dobra, no nie, bla bla bla, jakieś coś tam, bla bla bla, no pewnie, zgoda. I bierzemy zlecko. Zlecko jest na hołotę. Do hołoty się zaliczają łowcy, hołota z kuszą. Dlaczego nie powiedziałem, to żebyście sobie kupywali cały czas nowe EQ. Najlepiej na 5. poziomie, na 7, na 10 i 13 i z EQ z 13 levela, albo możecie sobie później jeszcze kupić na 15, 16, albo możecie z tym siedzieć do 20 i na 20 kupić synergetyki, jeżeli was na to stać. Jak nie, to na takim 18, 17 też polecam znowu zmienić na sklepowe. I potem od 25 z petem, albo najlepiej z jakimś kumplem i z petami, latać sobie na krzyżaka, żeby się po prostu ubrać. Ale to właśnie nie ma nic wspólnego z expieniem, tylko to teraz mówię tylko i wyłącznie o tym, żeby mieć nowe EQ, no bo będzie wam trudno zabić taką hołotę, w sensie nie trudno, ale no, jeżeli dalej macie EQ z 1. poziomu i go nie zmieniliście, to bicie takiej hołoty na 10 levelu może wam sprawić trudność, a za to jak kupicie sobie nowe EQ, to dojdzie wam 2 albo 3 razy więcej statystyk i to będzie o wiele prostsze, łatwiejsze, będziecie mieli też więcej HP, także nie tyle, że będziecie szybciej ubijać, co jak nie ubijecie za szybko, no to też się nie wywalicie od razu, nie będziecie stratni, nie? I w expie, i w czasie, no bo jednak musicie potem z powrotem tu wrócić i przybiec. W tym czasie jak sobie gadam, oczywiście mam wyższy level barwy, więc sobie lecę i zabijam wszystko na hita. Ale no już praktycznie zrobiłem całe zlecko, jak sami widzicie. Idziemy oddać zlecko. Za samą hołotę też jest tak za zabicie grupki, już nie pamiętam czy 100 czy 200, ale na pewno jest tak chyba z premką, tak 170 expa. Za sam w sensie za samo zlecko jest 1000 expa. Czyli no całkiem sporo, żeby wbić 6 level potrzebowaliśmy 1000 expa, to jest takie jedno zlecko na level. Żeby wbić 11 chyba trzeba 2000, także to jest pół levela. Bijąc samych drwali też zdobywacie około 1000-1500-2000 expa. Więc już jesteście wbijacie jeden level z 10 na 11, tylko i wyłącznie robiąc to zlecko. Potem po 15 minutach albo właśnie czekacie, 15 minut mija, robicie kolejne zlecko, albo w międzyczasie bijecie dalej tą hołotę, idziecie z powrotem na gobliny, łysych, albo, i to już się zalicza aż do 20 levela, możecie farmić matacza. Tutaj widzimy, że ktoś tam sobie go farmi, to jest 7 i 9 level. We dwóch sobie poszli na matacza. I szczerze, to jest też bardzo dobry sposób, nawet na mniejszym poziomie, ale odradzam, no bo to jakby nie przewiduje, że będziecie chodzić w dwójkach. Jak tak, to super, to możecie chodzić już nawet, oni chodzą od 6. Sobie kupujecie nowe EQ, bierzecie 2 pety, jak nie, no to po prostu nie bierzecie żadnego peta i idziecie na matacza we dwóch. Za matacza jest solo na 16 levelu, 17, 18, 500, 600, 700 expa. Także to jest naprawdę kopalnia expa, no bo, no tak jak mówię, na 11 gdybyście solo to jakimś cudem zabili, no to macie, no po 3 mataczach 1 poziom. I tyle. Taka to jest prosta sytuacja. Tak szczerze, to jeżeli
chodzi właśnie o wbijanie levela tym sposobem, no to jest najlepszy sposób. Oczywiście jest też Wioska Wymarłych, na którym nie wiem od którego levela w ogóle można brać udział i czy w ogóle ma ograniczenie levelowe, ale no jeżeli jest event w Wiosce Umarłych, no to bierzecie udział w evencie, zabijecie jakiegoś kościeja czy coś i dostajecie parę tysięcy expa za w ogóle wzięcie jakiegokolwiek udziału. Jeszcze jak oddacie jakieś flaki i tak dalej, to w ogóle bailando. Oczywiście, jeżeli nie dajecie rady zabić matacza, możecie po prostu bić sobie pająki, a jak dojdziecie do wyższego levela, bo w sumie od 10 do 18 nie licząc questów, to expicie tylko i wyłącznie na tym zlecku drwali i na biciu właśnie matacza, pająków, jak chce wam się albo dajecie radę to kościei, jak nie to dalej na goblinach, no wiecie, zależnie co dajecie radę ubić, co wam się bije najlepiej, ale to są takie najlepsze wybory według mnie. Zostaje wam zlecko, którego wam teraz nie mogę pokazać, ale ono zawsze wygląda zupełnie tak samo. Czyli też zarobić, ubić dla mnie ze 4 ogry. To zlecko wygląda zawsze tak samo, nigdy nie ma innego, tak jak w Zedach możecie mieć albo siekierę, albo Zed, tutaj zawsze macie 4 ogry. I to zlecko daje od 2 do 3000 expa. W sensie ja raz dostałem chyba 300, raz dostałem 2300, raz dostałem 2600, 2800, chyba kiedyś dostałem nawet 1800, nie pamiętam już dokładnie, ale no i różnią się te przedziały jakby. I to nie jest zależne od waszego levela, tylko po prostu od fuksa. To jest taki randomowy licznik. Tak samo jak w walce za zabicie przeciwnika też nie macie zawsze tej samej ilości doświadczenia. No i co? No i mamy takiego dzikiego ogra. Ja oczywiście mam o wiele łatwiej tutaj, no bo już mam 28, także no prawie na hita schodzi. Zabijacie sobie takie 4. Polecam bić właśnie te dzikie ogry pojedyncze, no bo dziki og ma 650 HP. Ten ogr wojownik ma 750, a strażnik ma chyba 700. Polecam bić właśnie te pojedyncze solo, a jak nie, to możecie zawsze robić zlecka we dwójkę i bić na przykład po 2 albo właśnie te ogry wojowniki, nie? To o wiele szybciej będziecie wbijać poziom. To samo zlecko jest dopiero na 18 poziom. Jeżeli od dalszego levela nie będziecie dawać rady bić wyższolevelowych mobów, o których będę mówić zaraz, to zlecko na ogry jest jak najbardziej ok i możecie dalej je robić właśnie tym sposobem, co mówiłem, czyli co 15 minut logacie do gry, robicie zlecko, wywalacie na inną gierkę, nieważne jaką i tyle. Albo idziecie zbierać flaszki, cokolwiek. Ale polecam zawsze, no jeżeli macie ten czas i chce wam się expić, no to nie iść gdziekolwiek indziej, robić coś innego, tylko oczywiście po prostu bić cokolwiek i expić. Tutaj dochodzimy do momentu, gdzie wbiliście już 20 poziom. No i macie do wyboru nie tak dużo. Zakładam, że robiliście questy. Jeżeli robiliście wszystkie questy, to zapewne możecie już przejść do ala Rilu. No i wtedy tak, możecie znaleźć jakimś cudem ekipę i chodzić razem na Ichitiona. Jeżeli nie znaleźliście ekipy, no to jest już gorzej, bo możecie albo dalej walić ogry, albo walić bandytów, tak po prostu, walić parobki Landoła, które dają w sumie całkiem dobrego expa, ale to jest bardziej taka opcja dla jakiegoś druida czy rycka, no bo to nie jest tak, że one dają dużo expa, ale jest to łatwy exp, nie zabiją was i no możesz to robić tak jakby bezmózgowo na automacie, czy typu oglądasz film i tylko klikasz na drugim monitorze, nie? Coś w tym stylu. A okej, tak to. A okej, tak to. Także to jest właśnie bicie, no takie długie, ale bezpieczne. Jeżeli macie dobrze ubraną postać na 20, albo właśnie ryca, który jest jakby pod reset i też ma siłę z rękę, druida, który jest pod moc właśnie, żeby był pod reset, to możecie to zrobić inaczej i idziecie na zamek. Tutaj oczywiście mam grupkę, bo nie pozwolą mi tak po prostu wejść na zamek, żeby materiał nie był za długi. Coś mnie swędzi ucho. Idziecie na zamek i bijecie dwójki solo. Niektórym może to być ciężkie, innym nie, to zależy od tego, no
jak macie ubraną tą postać i jak gracie. Ja mam na przykład tasak 27 czy 27, także no u mnie nie jest aż tak źle i w sumie dalej na swoim levelu tutaj expię, bo jest to najlepszy wybór póki co. Oczywiście są inne, ale no nie będę sam próbować, o Biblio stoi, ale nie będę łapać. I możecie robić tak, możecie bić pojedyncze grupki, które ogólnie to nie ma żadnego zlecka na te upadłe, także nie ma co szukać. O, siad kryt padł na hita, normalnie padają na 2. 519 expa ja mam teraz. Na 20 levelu pewnie by było z 700, może nawet trochę więcej. Najwięcej expa dają oczywiście trójki i czwórki. Polecam, jeżeli macie znajomych, wybrać się tutaj od 20 levela, może nawet 19, 18, ale to już by było trudne bez synergoli, no w sensie macie o wiele mniej statystyk. Wybrać się tutaj po prostu w trójkę i bić te trójki, czwórki. No i tutaj już jesteśmy jakby na moim mościu, żeby szło to jak najszybciej. Oczywiście u was będzie szło wolniej, ale za to będziecie dostawać więcej expa. No i jak to wygląda? Ogólnie od właśnie takiego 27, 8 żabka jest całkiem dobrym wyborem, ale za to trudnym do wykonania, bo dużo osób pewnie nie będzie w stanie zabijać, a jak będzie w stanie, no to nie jakimś super szybkim tempem, więc jest to pytanie, czy zamek, czy żaba? Ja jestem za zamkiem i za żabą dopiero od ponad 30, albo nawet ponad 35, jak już będziemy mieli peta. Jednakże jest jeszcze alternatywa, czyli bicie Ichitiona, z którego też jest dobry exp, jeżeli się go faktycznie karci. A można go bić z petem, od 30 na luzie. I do tego jest jeszcze jakąś fajną opcją zarobkową, no bo jednak bijemy częściej bossa niż na żabie, więc mamy większą, jakby nie większą, ale więcej szans na to, że nam spadnie tyle rarów lub tyle driftów lub tyle czegoś, nie? Także to tyle, jeżeli chodzi o właśnie samego Ichitiona. Oprócz tego jest opcja od 30 levela, jeżeli przynajmniej jedna osoba w teamie ma 30 level, żeby chodzić na marionetkę. Na marionetce to już wygląda tak, że teraz jest jeszcze łatwa wersja marionetki, więc teoretycznie dwie osoby mogą sobie pójść, marionetkę zabić, się z bailando, mają exp, mają wszystko. Jednakże, jeżeli chcecie expić, polecam pójść w składzie 3, no nie 3, ale 4 osoby, najlepiej 2 damage i druid na marionetkę. Zrobić to we trójkę, może się trochę przemęczyć, może z jednym albo z dwoma zgonami, ale za to mieć pół expa w całkiem krótkim czasie. No i to w sumie tyle, jeżeli o to chodzi. Tutaj jeszcze wam pokażę na szybko żabkę w moim wykonaniu. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as... No i tutaj dochodzimy do momentu, gdzie faktycznie wbiliście 35 level. Załóżmy, że jesteście barbą albo mosiem, no to robicie Easy Mario na luzie. Jak jesteście łucznikiem, no to nie wiem sam, bo no szczerze, no raczej byście zrobili, ale to by nie było jakieś tam
lepsze przeżycie w waszym życiu. Żaby robicie na luzie, Icha robicie na luzie, co wtedy? Ogólnie to macie parę opcji. Możecie pójść sobie na przykład Geo z kolegami. Możecie sobie jakimś jednym kolegą, nie? Załóżmy, że wy jesteście łucznikiem, bierzecie kolegę, barbę, foodu, cokolwiek. Najlepiej, żeby to była tylko inna klasa postaci niż wy. I idziecie sobie na Geo we dwójkę. Da radę? Da radę. Jeżeli macie dwóch kolegów, albo bierzecie kogoś z czatu, no to bierzecie dwóch kolegów, dwa pety, no tylko dwa zmieścicie jeszcze. Idziecie sobie na łatwego smoka. Da radę? Trudniej, ale da radę. Oprócz tego, no dalej kartujecie to Mario, żabkę i tak dalej, aż do 40 levela. Tym samym doszliśmy do momentu, w którym wbiliście 40 level. Gratulacje, szapoba. Połowa drogi w sumie już za wami i można już powiedzieć, że jesteście średnim poziomem w właśnie gierce. Co robicie, gdzie wbijacie level? Po pierwsze do 40 levela no macie już zapewne zrobione wszystkie questy, albo właśnie będziecie teraz dopiero robić questy już ostatnie z właśnie fabuły, typu właśnie pójście na komandora i tak dalej. Robicie wejście do Kemenak, robicie inne questy, no i przed wami jest decyzja. Albo jesteście damage'em i no zapewne nie będą was brali aż tak chętnie na Zeta, a jak będą brali to super, ale no nie będzie to szybko iść, no bo macie 40 level i wy jesteście odpowiedzialni za damage. Albo jesteście druidem i rycem, gdzie mają wywalone na wasze levele, byście ogarniali, za często nie padali, to wtedy idziecie sobie na luzie na właśnie Zeta albo V1, gdzie na V1 raczej druid musi już mieć wyższy level, tam może mieć na przykład Voodoo 45, a sam właśnie taki druid no najlepiej 60, 50 ponad, rycek może mieć w sumie 40 i właśnie dochodzimy do takiego momentu, w którym rycek już musi mieć zrobiony reset pod grupę, bo expienie solo jest dla niego nieefektywne, bo nawet jak się zrobi tak w chuj pod solo grę, to i tak będzie mniej zdatny niż taki na przykład barba, nie? I mniej efektywny, także no nie opłaca się w tym momencie tak grać i trzeba zrobić reset pod grupę, tak samo na druidzie. No i to jest właśnie taka pułapka tego 40 levela. Od 40 do 60, jeżeli chcecie expić, to faktycznie możecie tylko i wyłącznie, w sensie efektywnie expić, możecie tylko i wyłącznie chodzić na Zety i V1. Ewentualnie możecie expić na orkach, robicie cały czas questy. Jeżeli chcecie expić jakoś solo, no to jeżeli jesteście damage'em właśnie, polecam cały czas farmienie normalnego Mario. Przy okazji expicie sobie pety, coś tam samych siebie też. Jeżeli chodzi o farmienie mniejszych bossów, no to zawsze polecam. Chodzenie na smoka jest zawsze git. Na tym etapie to faktycznie się już zaczyna coś takiego, że nie ma jakby dobrego expowiska poza instancjami bossów. Więc jeżeli chcecie expić, to w sumie musicie tylko i wyłącznie grać, chodzić na bossy, udzielać się najlepiej z innymi graczami, tworzyć jakieś drużyny, gdzieś chodzić. Najlepiej, żebyście już na 40 mieli własną gildię albo do jakiejś dołączyli, z nią się jakby zapoznali. To już jest taki moment, w którym do 50 levela praktycznie tylko to robicie. Co jeszcze warto nadmienić, o czym nie mówiłem? Oczywiście expić można na wszystkim, tylko nie wszystko jest tak efektywne, jak mi się to wydaje, albo tak jak jest, bo możliwe, że są lepsze sposoby, których ja nie znam, bądź których ja nie stosuję, bo ich nie lubię. W każdym razie, o czym nie wspomniałem, jest zlecenie na bandytów, którego ja osobiście zbytnio nie lubię. Kiedyś się bardzo opłacało, bo się brało go w piątkę. Jeden brał, robiło się, drugi brał, robiło się, trzeci brał, robiło się, czwarty brał, robiło się, piąty brał, robiło się. I w tym czasie, co się zrobiło resztę, pierwszy już znowu mógł wziąć następne i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. I tak się wbijało 35, 40 nawet level. Tylko i wyłącznie na zlecku na frajerów. Jednakże ja nie jestem jego fanem, ale co warto nadmienić, tak od 28
do 40 levela. Teoretycznie możecie tylko i wyłącznie expić raz na chyba 30 minut. 30-15, nie pamiętam jaki był cooldown, no ale wydaje mi się, że to było 30 minut. Raz na 30 minut logując się do gry, robiąc lecko na frajerów i się wylogowując. Można. Czy to jest opłacalne? Nie wydaje mi się. Innym sposobem jest właśnie do 40 sama żaba. A po 40 w sumie żabkę też można farmić, ale tak od 4-5 już jest w ogóle nie opłacalna, a w porównaniu do Zeta no jest o wiele gorszym expowiskiem. Tak samo możecie do 50 expić na Inhitionie, tylko że w porównaniu do Zeta lub V1, tak jak mówię, jest to nieopłacalne. Jeszcze chciałbym nadmienić coś, czego nie mówiłem, a mianowicie tak. Niby bardzo dobrym sposobem na expa jest to, żeby brać udział w evencie Trypkina i w evencie bicia coldów, jak i evencie orków, tylko że wtedy jest taki problem, że to nie może być nasze stałe źródło expa, no bo musielibyśmy być na każdym evencie, a jeżeli jesteście normalną, pracującą lub chodzącą do szkoły osobą, no to nie dacie rady tam zawsze być, ale jeżeli akurat przechodzicie i patrzycie, o, event na wyspie Trypkina, jeżeli to jest ten dłuższy event, no bo jest ten taki krótszy, gdzie trzeba bić chyba szczury tylko czy coś i pająki, no to on się tak nie za bardzo opłaca, ale jeżeli przybysze przychodzą na wyspę Trypkina, to się bardzo opłaca, bo za sam event jest sporo expa, w międzyczasie bijecie mobki też niby coś tam to expa daje, a no event orków i coldów to jest po prostu bicie orków i coldów, nie? Także to nie jest nic specjalnego. To są jakby też bardzo dobre sposoby na exp, ale no nie możecie na nich polegać, bo są w różnych godzinach co jakiś czas i nie na każdym takim evencie będziecie, także to by było nieopłacalne po prostu cały czas czekać tylko na to, aż się pojawią i w międzyczasie nic nie robić. Ale jak już są, to możecie brać udział i na pewno na tym źle nie wyjdziecie. Chyba już powiedziałem wszystko, co chciałem. Czego nie powiedziałem, no to dajcie lajka, dajcie suba, piszcie komentarze. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione miejsca do expowania, do expienia. Jakie są wasze ulubione miejsca do expienia na poziomach 1 do 50. Możecie też rozpisać, że 1 do 8 tu, 1 do 4 tam, a nie wiem, 15 do 16 tu, nie? W takim stylu i gdybyście pisali komentarze, byłoby to najlepsze. Życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, najlepiej z dzwoneczkiem. Zasubskrybujcie drugi kanał, na którym wrzucam materiały po niemiecku głównie lub też livestreamy z gry World of Tanks lub Drakensanga. Siema!